Cześć, bardzo się dzisiaj zdziwicie, będziecie w szoku wręcz, kiedy zobaczycie, jakie kapitalne miejsca można zobaczyć nad Bałtykiem. W poszukiwaniu wiosny i ładnych widoków wybrałem się pierwszy raz w życiu do północnych Niemiec, do Mecklenburgii, aby przejechać się od Rostoku do polskiej granicy szlakiem rowerowym Morza Bałtyckiego. Pewnie zastanawiacie się, kto normalny na początku kwietnia jedzie na rower nad Morze Bałtyckie. No to ja. Pojechałem, bo zależało mi, aby pokazać wam te okolice jeszcze przed sezonem, abyście szukając kierunków na ten rok mieli na uwadze, że zaraz za Miedzą właściwie rzut muszlą od polskiej granicy jest naprawdę ładnie. Najlepiej moim zdaniem pojechać oczywiście rowerem, ale tak naprawdę w każdym innym wydaniu będziecie zadowoleni. Pierwszym z ciekawszych miejsc po drodze jest miejscowość rozciągająca się za mną, która nazywa się Ahrenshoop. Jest to miejscowość, która znana jest z tego, że w 1889 roku ściągnęło do niej dwóch artystów i zostało tak zafascynowanych okolicznym krajobrazem, spokojem bijącym z tej okolicy, że postanowiło założyć tak zwaną kolonię artystów. Cokolwiek to znaczy, od tamtej chwili do tej niewielkiej wsi zaczęły ściągać całe rzesze twórców z całych Niemiec, nie tylko malarzy, pejzażystów, jak tych dwóch pierwszych artystów, ale także rzeźbiarzy, muzyków, pisarzy, a także inne osobistości, wybitne osobistości, jak na przykład Albert Einstein. Sama miejscowość Ahrenshoop leży zaś na półwyspie o wdzięcznej i dźwięcznej nazwie Fischland das Zingst. Nazwa trójczłonowa, bo też w przeszłości półwysep ten był 3 odrębnymi wyspami, jednak przez działalność człowieka, a także dzięki sztormom wszystkie one zostały połączone w jeden cienki półwysep. Szybka szama i jedziemy dalej. W północno-zachodniej części tegoż półwyspu znajduje się pierwszy z dwóch odwiedzonych przeze mnie parków narodowych, który nazywa się o właśnie tak. Znany jest z tego, że na jesień przylatuje tutaj ponad 30 000 żurawi, co czyni ten park największym skupiskiem żurawi w Europie. Poza opowiadaniem o odwiedzonych miejscach chciałbym w tym odcinku powiedzieć też kilka słów o tym, co mnie w Niemczech fascynuje pod kątem rowerowym. Nie będę się znowu rozpływał nad jakością ścieżek, jak to już kiedyś robiłem, ale bardziej chciałem powiedzieć o rowerach, o ich popularności, o statystykach i o tym, jak my, Polacy, wypadamy na tle Niemców. Coś niesamowitego jest w tym, jaki status ma w Niemczech w ogóle rower. Nie jest rower tutaj w ogóle uznawany jako środek transportu dla ubogich. Tutaj jest to środek transportu codziennego, jakkolwiek się to rozumie, czy właśnie do pracy, czy na pole, czy do kościoła, czy do sklepu, czy na spotkanie biznesowe. No, wszędzie naprawdę jeździ się rowerem. I tak 79% Niemców jeździ na rowerze, z czego 75% jeździ regularnie, używając go jako codziennego środka transportu. Kolejne 52% traktuje rower jako środek transportu rekreacyjnego, jeździ na przykład z sakwami, a 25% jeździ na sportowo, czyli na jakimś MTB, czy też na szosie. Swoją drogą bardzo dużą popularność w Niemczech mają też ostatnio rowery elektryczne i aż 25% użytkowników rowerów właśnie korzysta z elektrycznych i pewnie to też jakoś tam wyrabia tą statystykę. No u nas niestety danych nie mam co do elektryków, ale myślę, że jest to bardzo mała liczba. No wiadomo, kwestia zamożności. A jak u nas wygląda popularność rowerów w porównaniu z Niemcami? O tym powiemy sobie nieco później, bo teraz zbliżamy się do głównego punktu całej wycieczki, niesamowitej wyspy Rugia. Wyspa Rugia, która znana jest przede wszystkim z tego, że na szeroką skalę hoduje się tutaj alpaki. Nie hoduje się tutaj ich na szeroką skalę, ale mają dwie. Tak samo jak i 2 łabędzie. A o lokalizację tego miejsca najczęściej pytaliście na Facebooku i Instagramie. Jak coś, nazywa się ono tak. A link do lokalizacji znajdziecie we wpisie blogowym. Rugia to największa niemiecka wyspa słowiańskich bogów, można powiedzieć koniec słowiańskiego świata, taki ostatni bastion zachodnich Słowian. Zamieszkiwana była przez wiele, wiele lat przez legendarnych ranów, nazywanych też Rujanami, którzy tutaj właśnie dzielnie bronili swoich słowiańskich wierzeń przed chrześcijaństwem. Co im zrobiły Dalmatyńczyki?
Ostatnim punktem słowiańskiego oporu przed chrześcijańską krucjatą była natomiast Arkona. Przylądek, na którym się właśnie znajduje, to tutaj znajdował się ten gród, słowiański gród, który bronił się najdłużej, a także znana świątynia boga Świętowita. A będąc już tutaj, warto też wpaść przy okazji do niewielkiej wioski rybackiej Wit, która znajduje się dosłownie kawałek obok. Północny wschód Niemiec znany jest nie tylko w Niemczech ze swoich kurortów, a dokładnie rzecz mówiąc Biederarchitektur, czyli kurortowej architektury. Termin ten tyczy się głównie tych wszystkich białych, drewnianych, wykończonych z dbałością o każdy najmniejszy detal willi, ale także liczne mola budowano w takim właśnie samym stylu, jak chociażby to w Albeck, czy też to w Sellin. Historia kurortów w Mecklenburgii rozpoczęła się w 1793 roku, kiedy to w miejscowości Heiligendamm został zbudowany pierwszy kurort na zlecenie księcia Fryderyka Franciszka I. I w tej samej miejscowości tylko kilkanaście lat później pewien wikliniarz wpadł na pomysł, żeby zrobić taki oto pierwszy kosz wiklinowy. Można powiedzieć taki niemiecki parawan. Jeszcze z ciekawszych miejsc na molach to zarówno w Sellin, jak i we wspomnianym wcześniej Zingst znajdują się nurkujące gondole. Ponoć jedyne takie konstrukcje na świecie. Mieszczą 25 osób, ważą 45 ton i nurkują na głębokości 10 metrów. Zapraszam jednak na dalszą przejażdżkę wzdłuż wybrzeża Rugi. Czas na drugi park narodowy na mojej trasie, Jasmund. Muszę powiedzieć, że ta Ruga zrobiła na mnie, właściwie dalej robi ogromne wrażenie. Każdy kilometr, mega tutaj jest, naprawdę można by się kręcić i z 2-3 dni spokojnie, ale te klify Jasmund, czyli taki totalnie najpopularniejszy punkt odwiedzany przez wielu na Rugi, to już jest totalny kosmos. Miejsce, w którym się znajdujemy, nazywa się Victoria Sicht, a tam z kolei jest punkt widokowy, który się nazywa Königstuhle. Tam wstęp kosztuje 9,90 €. Tam jest też takie centrum, można się co nieco dowiedzieć o parku i tak dalej. Tutaj wstęp nic nie kosztuje i stąd jest całkiem niezły, bym powiedział nawet lepszy widok, bo widać ten klif. Zabawne jest, że jak zapytałem Was na Facebooku czy na Instagramie, nie mówiąc gdzie jadę, tylko jakby mówiąc, że jadę wzdłuż wybrzeża Bałtyku, to 99% z Was powiedziało, że strzelało, że jadę właśnie gdzieś w granicach Polski. No i wtedy mnie tak naszła taka myśl, że faktycznie to jest takie troszeczkę u nas oczywiste, nie? Że jak ktoś chce jechać wzdłuż Bałtyku rowerem z sakwami, to jedzie wzdłuż polskiej części wybrzeża i też jest to jedna chyba z takich tras, które są częściej wybierane na taki pierwszy czy drugi raz z sakwami. No i pomyślałem, że może Wam zaproponuję, żeby troszkę przedłużyć taką trasę, żeby pojechać nieco dalej, wykroczyć poza granicę Polski, pojechać na przykład na taką Rugię. Rowerem nie jechałem wzdłuż wybrzeża, ale z wielu relacji wiem, no jest tam ta droga R10, ale wiele osób pisało, mówiło, że różnie tam jest z tą jakością ścieżek. No tutaj jest naprawdę rewelacyjnie i tych ścieżek jest mnóstwo i są świetne. No i jest też tutaj mega widokowo, co nie ulega wątpliwości. Mam nadzieję, że to też stwierdzicie po tym vlogu i po filmie z serii Dzień Dobry. Tutaj Prora, czyli turystyczny kurort nazistowski, który ciągnie się aż przez 4,5 km. Wybudowany został przed wojną, a w planie miał pomieścić 20 000 ludzi. No i to już koniec Rugi, ale nie koniec ciekawych miejsc w tych okolicach. Wpadam ponownie do Stralsundu i na chwilę odwiedzić tamtejsze oceanarium. No, szczerze mówiąc, nie odwiedzam zbyt często takich miejsc, ale muszę przyznać, że naprawdę mi się podobało, zwłaszcza te wszystkie konstrukcje przedstawiające wieloryby w skali 1:1. Pooglądajcie sobie oceanarium, a ja w tym czasie podrzucę jeszcze kilka ciekawych statystyk i tego, jak wypadamy rowerowo na tle Niemców. Według badań przeprowadzonych przez CBOS w 2012 roku 70% Polaków wychodzi na rower chociaż raz do roku. Natomiast regularnie na rowerze jeździ zaledwie 22% z nas. Przypomnę, że w Niemczech jest to aż 75%.
Przyglądając się natomiast typowo rekreacyjnemu wykorzystywaniu rowerów, Niemcy wybywają na wycieczki rowerowe aż 30 razy częściej niż my. Wracając do niemieckich rowerzystów i tego, jak się do nich mamy, skupmy się może na turystyce rowerowej, bo to jest tutaj, wydaje mi się, najciekawsze i pewnie największą część z Was zainteresuje. Jak wspomniałem, 52% jeździło w zeszłym roku na wycieczki rowerowe. Co ciekawe, jak już ktoś jeździ, to jeździ regularnie i biorąc pod uwagę tych już jeżdżących Niemców, to jeżdżą oni w roku średnio na 11 wycieczek rowerowych, takich wiadomo jednodniowych, ale też wielodniowych. I co jeszcze interesujące, 8 na 10 wyjazdów organizowanych jest samodzielnie, bez jakiejkolwiek pomocy biur podróży i innych touroperatorów. No optymizmem trzeba przyznać się nie wieje, ale mam nadzieję, że idzie ku lepszemu i szczerze mówiąc trzymam za to kciuki i staram się jak mogę tylko promować ten rower jako taki środek nie tylko transportu codziennego, ale też taki środek, który się fajnie używa podczas rekreacji, takich wyjazdów rowerowych, jednodniowych, wielodniowych. Jeśli się zmotywujecie do jakiegoś wyjazdu w tym roku, to podeślijcie mi jakieś zdjęcie, czy też nagranie krótkie z Wami, z jakimś widokiem i z fajnym rowerem oczywiście, z fajnym widokiem i z rowerem, nieważne jaki macie rower. No i zrobimy sobie z tego taki wspólny film albo wspólny wpis ku wzajemnej motywacji. Co Wy na to? Tymczasem zapraszam w dalszą trasę, jedziemy dalej w kierunku Polski. Właśnie przez ten niesamowity zwodzony most wjeżdżam na wyspę Uznam. I Niemcy są właśnie super przykładem tego, że rower nie musi być super, rower po prostu musi jeździć, nie muszą to być jakieś super drogie rowery. Zaręczam Was, że cena tutejszych rowerów przed dworcem raczej nie przekracza 300 zł średnio. A patrzcie jeszcze to. Niezłe, nie? Jeszcze przed startem do Niemiec powiedziałem sobie, że nie będę Wam marudził w relacji na pogodę, no bo wiadomo jak to w kwietniu może być nad morzem. Muszę przyznać, że o dziwo to nawet nie było na co marudzić. No, może poza tym wiatrem wiejącym non-stop w twarz, bo sama pogoda była świetna. Dopiero ostatniego dnia trochę się ochłodziło i srogo zmarzłem. Ale przynajmniej wiatr dla odmiany się zmienił. Ja nie wiem, czy Wy to, moi mili, widzicie. Czekajcie, bęk. Czy Wy widzicie, w którą one się stronę kręcą? Pewnie nie, no to ja Wam powiem, kręcą się nie w moją stronę. A znaczy to mniej więcej tyle, że w końcu mam wiatr w plecy. Nawet, że się pogoda troszeczkę popsuła, to już mi nie przeszkadza. Jak wieje w plecy, to można jechać cały dzień. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Słuchajcie, właśnie już zaczynałem marznąć powoli, bo chłodno się zrobiło tego ostatniego dnia. Aż tu nagle, ni stąd, ni zowąd znak na największą hodowlę motyli w Europie ponoć. Jest tu 28 stopni, także polecam, wyspa Uznam. Powiem Wam szczerze, że jeśli przychodzi co do czego, to strasznie ciężko jest jakiegokolwiek uchwycić w locie. Siedzący to nie problem, ale w locie tak ciężko przewidzieć jego kolejny ruch, że nawet w zwolnionym tempie miałem problemy ze złapaniem jakiegokolwiek, choć przez kilka sekund w kadrze. A jak się już nawet udawało, to znowu nie trafiałem z ostrością. Stwierdziłem jednak, że nie będę dawał im za wygraną i będę próbował aż do skutku. No muszę przyznać szczerze, że te północne Niemcy zrobiły na mnie takie wrażenie, jakiego się nie spodziewałem. Szczerze mi się podobało i szczerze polecam się wybrać tutaj, czy na rower, czy samochodem, czy jakkolwiek tam lubicie. Chociażby dojechać właśnie do Stralsundu i na Rugię wyskoczyć na 1-2 dni, bo widoki robią robotę. Jakby Was
interesowały takie praktyczne informacje, jak chociażby, nie wiem, trasa, ciekawe miejsca po drodze, dokładne lokalizacje, czy też ślad GPS tej trasy wzdłuż Bałtyku, to wbijajcie tradycyjnie na bloga, tam znajdziecie wpis. Jeśli już się pojawił, to link znajdziecie w opisie. Jeśli jeszcze nie, no to pewnie za jakiś tydzień czy dwa w tym opisie się ten link znajdzie, albo po prostu zerkajcie na bloga i tam wypatrujcie go u góry. No, to tyle. Dzięki piękne za uwagę i zapraszam do następnego odcinka. Pozdro!